Jak odpowietrzyć samemu podłogówkę? Czy to jest takie trudne? W dzisiejszym odcinku przelewamy przez podłogę. Żeby odpowietrzyć instalację ogrzewania podłogowego, trzeba przez każdą z pętli przelać bardzo silny strumień wody i tym samym pozbyć się powietrza, które tam się znajduje. Można to zrobić na kilka sposobów. Dzisiaj Ci pokażę taki półprofesjonalny sposób. Ze względu na to, że i tak chodzimy z pompą hydroforową, żeby napełniać instalację wodą uzatnioną, a film w tym temacie znajdziesz tutaj, to stwierdziłem, że nie będę brać ze sobą kolejnego grata stacji płucząco-odbierającej i po prostu zrobię to tak półprofesjonalnie za pomocą tej pompki, wiadra i kilku przewodów. O co w tym chodzi? Pompa nam będzie tłoczyć wodę w jeden z dopływów instalacji. My tutaj będziemy tłoczyć wodę do zasilania. Woda będzie przepływać przez każdy z obiegów przez kocioł po kolei, a później będzie wracać z powrotem do wiadra, a pompa z powrotem zassie wodę z wiadra. Natomiast powietrze, które jakby zostanie wyrzucone do wiadra, no sobie spokojnie wyleci do góry i tym samym jakby pozbywamy się powietrza z instalacji. Wypływ wody z pompy podłączam do zasilania na instalacji. Zasys pompy podłączam pod dopływ wody do pompy. I tu jeszcze jedna rzecz, że najpierw trzeba odpowietrzyć samą pompę, bo ona niestety nie zassie i może trzeba będzie to zrobić ręcznie. Ale nie udało nam się zassać, będziemy odpowietrzyć sobie samą pompę. Podłączam pod obieg. Trzeba wkręcić jeszcze kluciec na rozdzielaczu. Wszystkie pętle mam zakręcone, odkręcam sobie tylko jedną. I teraz mogę już puścić pompę. No i jak widać, bąbelkuje nam, czyli wypychamy po prostu powietrze z danej pętli. W międzyczasie, jak to by mój kolega powiedział, w tak zwanym międzyczasie wleję inhibitor korozji, który wymiesza się z wodą w całej instalacji. Tutaj nam wyszło, że potrzeba około 1,5 litra tego inhibitora, więc 1,5 ml. A pobawimy się w aptekę. Odpowietrzamy daną pętlę do momentu, kiedy nam przestaje bąbelkować. Także to chwilę trwa, im dłuższa pętla, tym dłużej to trwa. Natomiast myślę, że około 5-10 minut maksymalnie na pętlę, może nawet szybciej. Tu jak widać, już z tej pętli powietrze nam nie wychodzi, więc możemy przejść do kolejnej. Zakręcam sobie pierwszą. I teraz idziemy z kuchnią. Kolejny obieg mamy odpowietrzony. Albo jeszcze nawet nie, jeszcze trochę z niego powietrza leci, więc poczekamy chwilę. No myślę, że teraz będzie ok. I ostatni obieg z salonu. Natomiast jeszcze później zostanie nam obieg grzejnika łazienkowego, gdzie wypchniemy powietrze z samych rurek doprowadzających i kocioł. Jak bulgocze! Bąbelki. Czyli tak, obieg z salonu mamy już całkowicie odpowietrzony. Teraz przejdziemy do obiegu grzejnikowego.
a na sam koniec zostanie nam kocioł. W międzyczasie, kiedy będzie grzejnik nam się odpowietrzać, ja mogę sobie przygotować kocioł do tej procedury. Ze względu na to, że w środku jest zawód trójdrogowy, który przełącza się pomiędzy centralną wodą a ciepłą wodą, trzeba mieć pewność, że jest ustawiony w pozycji centralnego ogrzewania. Tylko wtedy, jak mamy pewność, że przepłukujemy sam kocioł, a ta woda nie przedostaje się też przez wymiennik płytowy i nie odpowietrza nam głównego wymiennika. Teraz dolewam jeszcze trochę wody, bo po odpowietrzeniu brakuje nam. Przygotowałem sobie wcześniej zapas wody zemineralizowanej. Zakręcam grzejnik, będę przepuszczać wodę już tylko teraz przez sam kocioł. Ze względu na to, że w kotle jest zwinięta wężownica, czyli komora spalania jest wykonana w formie takiej zwiniętej, długiej wężownicy. Ją też trzeba odpowietrzać, bo sama z siebie bardzo długo się odpowietrzała. Natomiast za pomocą stacji można to zrobić w bardzo prosty i szybki sposób. Teraz, kiedy już bąbelki nie lecą, włożę po prostu resztę wody do instalacji, żeby nabić ciśnienie. I zakręcam sobie wypływ wody. I wpompowuję resztę do kotła. Naczynie zbiorcze przyjmie ten nadmiar wody i będzie po prostu zapas na przyszłość. Dobra, już więcej nie chcę przyjąć, czyli pewnie jest 3 bary na kotla. Zakręcamy wypływ, odpływ. No i tak przebiega proces odpowietrzania instalacji grzewczej, która jest wykonana w formie ogrzewania podłogowego. A my tymczasem kończymy i pozdro, wszystkiego dobrego.